Jeśli od jakiegoś czasu marzysz o własnym akwarium morskim, ale słyszałeś, że to bardzo drogie hobby, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. I zacznę od dwóch wiadomości. Jak to zwykle bywa, od złej i dobrej. Zła wiadomość to taka, że rzeczywiście akwarystyka morska może być bardzo drogim hobby. A dobra jest taka, że wcale nie musi tak być i można realizować swoje marzenia akwarystyczne bez zbytniego obciążania portfela. Choć całkowicie za darmo pewnie się nie da. Ja jestem Bartek i witam Was na kanale Tropical. W maju w 2023 roku razem z Witkiem prowadziliśmy odcinek live chata na ten sam temat. Gościem odcinka był Artur, który dzielił się swoimi doświadczeniami na temat taniego prowadzenia akwarium. Czy Twoje akwarium jest low-tech, czy Twoje akwarium jest high-tech? Jak w ogóle podchodzisz do tego tematu? Przede wszystkim sercem, pasją. Odnośnie mojego akwarium, to ja już od dawien dawna tak naprawdę, jak zaczynałem swoją przygodę z akwarystyką morską, to koralowce, które miałem, to nie były jakoś tam super wymagające i to akwarium nie było jakoś tak też prowadzone w sposób, powiem tak, że tak powiem, drogi. Ma naprawdę piękne akwarium i zapraszam, bo cały film jest na YouTubie. Możecie go obejrzeć na kanale Tropical Marine Power pod tytułem Piękne akwarium nie musi być drogie. Film trwa ponad godzinę, dlatego tutaj chciałem zebrać najważniejsze zagadnienia na temat tego, gdzie da się oszczędzić. Chociaż prawda jest taka, że każde hobby związane jest z jakimiś kosztami minimalnymi, które trzeba zaakceptować na start. Ale to, jak wysoko one pójdą do góry, zależy tylko od nas. Zresztą na to właśnie liczą producenci sprzętów, wmawiając nam, jak bardzo są niezbędne. W akwarystyce morskiej wiele osób ulega błędnemu przekonaniu, że za sukces odpowiada sprzęt, albo co gorsza, jakaś konkretna marka. Zniecierpliwieni brakiem efektów, co chwila początkujący akwaryści zmieniają sprzęty, filtracje i nieustannie coś zmieniają, poprawiają, wydając kasę na całe mnóstwo niepotrzebnych gadżetów. I rzeczywiście, dla laika wygląda to na bardzo skomplikowane i drogie hobby. Na początku jednak kwaśna uwaga. Akwarystyka morska to hobby długoterminowe, wymagające cierpliwości, sumienności i nierzadko dopasowania stylu życia do akwarium. Częste delegacje, praca na noc, brak czasu dla akwarium spowodują szybkie zniechęcenie, więc jeśli Wasz charakter czy styl życia nie pasuje do tego hobby, to najlepiej porzućcie ten pomysł. Tak wyjdzie najtaniej, gwarantuję. Dokładne planowanie akwarium. W akwarystyce istnieją dwa główne źródła kosztów. Sprzęt i to, co żyje w akwarium. W przypadku sprzętu panuje zasada, że większe jest droższe, a samo akwarium definiuje sprzęty, które musimy dodatkowo zakupić. Większe akwarium oznacza, że dodatkowe komponenty też będą musiały być większe. Większa lampa, większy odpieniacz, więcej pomp cyrkulacyjnych, więcej wody, więcej soli, wyższe rachunki i ogólnie więcej pracy przy akwarium. I już na tym etapie możemy sporo oszczędzić, dopasowując akwarium do naszych możliwości finansowych. Ale tu jest pewna pułapka, ponieważ z kolei zbyt małe i zbyt oszczędne akwarium, zwłaszcza dla początkującego akwarysty, może być trudniejsze w prowadzeniu, co z kolei może okazać się powodem frustracji i przedwczesnego zakończenia zabawy. Jak to mówią, za brak wiedzy płaci się frycowe. Jeśli nie macie więc żadnego pojęcia o akwarystyce morskiej, polecam zapoznać się z podstawami, przeglądając internet, tropical.edu czy YouTube'a. Świetnym sposobem też jest obejrzenie kilku zbiorników akwarystycznych na żywo, czy to w sklepie, czy też u lokalnego akwarysty. Oczywiście nie da się podać jednego przepisu na sukces, ale na start poleciłbym akwarium z sumpem o pojemności około 200-300 litrów, co rozmiarowo przekłada się na około 90-120 cm długości akwarium. Wiem, że pewnie będzie Was kusiło, żeby zacząć z mniejszym,
Ale ma to moim zdaniem dwie wady. Po pierwsze, zbyt małe akwarium nie da pełnych możliwości, jeśli chodzi o design, obsadę ryb i korali, a dodatkowo może być relatywnie bardziej wymagające dla początkującego, bo jest bardziej wrażliwe na błędy akwarysty. A po drugie, jeśli zakochacie się w tym hobby, to bardzo szybko poczujecie niedosyt i nieodpartą chęć posiadania większego akwarium. A wtedy akwarium i większość z tego, co już kupiliście, będzie do wymiany. Dlatego raczej odradzam takie podejście, które jest czasami rekomendowane na grupach, żeby na start kupić maciupkie akwarium, żeby się przekonać, jak dobrze czujemy się w tym hobby. Dokładne planowanie obsady. Drugim źródłem kosztów w akwarystyce morskiej jest obsada, czyli mieszkańcy akwarium. I chodzi tu mi głównie o korale. W naszym hobby istnieje nieformalny podział korali na 3 grupy. Miękkie, LPS-y i SPS. W dużym uproszczeniu korale miękkie są najłatwiejsze w hodowli i są najmniej wymagające. Oznacza to mniej światła, mniej cyrkulacji, mniej suplementacji i same korale też są tańsze. Z drugiej strony mamy korale SPS, które wymagają więcej światła, więcej cyrkulacji, intensywną suplementację makro i mikroelementów i same też są raczej z tych droższych. To oczywiście jest bardzo duże uproszczenie, ponieważ w każdej grupie korali znajdziemy gatunki łatwe i bardzo wymagające, tanie i bardzo drogie. Jeśli chcecie założyć naprawdę tani zbiornik, to zainteresujcie się takimi koralami miękkimi jak Sinularia, Sarkofyton, Capnella, Cladiella, Lobophyton, grzybki Discosoma, Xenia, Clavularia, Briareum, Rhodactisy, Zoanthusy i jeszcze parę innych. Podstawowe odmiany barwne tych korali są naprawdę mało wymagające, jeśli chodzi o sprzęt i suplementację, a dodatkowo są kompatybilne z makroglonami, które dodatkowo mogą uatrakcyjnić zbiornik, zwłaszcza jeśli wprowadzimy gatunki czerwone czy różowe, takie jak Gracilaria czy Halimenia. Wprowadzenie do akwarium łatwych korali LPS, a zwłaszcza SPS, może dodatkowo uatrakcyjnić zbiornik, ale pamiętajcie, że będzie wymagało zwiększenia światła i suplementacji, zwłaszcza wapnia i KH oraz regularnego wykonywania testów wody. Jeśli chodzi o inne zwierzęta w akwarium, to zanim zdecydujemy się na jakikolwiek gatunek ryby, rozgwiazdy czy krewetki, to poczytajcie o ich wymaganiach, temperamencie, a zwłaszcza o tym, czy są reef safe. Nie chcecie przecież, żeby nowa piękna rybka zaczęła Wam zjadać korale. Stosowanie używanego sprzętu. Wróćmy jeszcze na chwilę do sprzętu. Wiadomo, że nowy, błyszczący, pokryty folijką sprzęt prosto ze sklepu będzie droższy niż kupiony na eBayu czy na Allegro. W tym hobby sporo można oszczędzić, kupując sprzęt używany, bo to, co dla kogoś jest sufitem, dla Was może być podłogą. W tym hobby istnieje spora rotacja sprzętu. Na wtórnym rynku można kupić dobry sprzęt naprawdę za dobre pieniądze. Zwłaszcza kiedy ktoś chce sprzedać cały zestaw, bo na przykład likwiduje akwarium. Oczywiście wiąże się to pewnie z jakimś ryzykiem, że sprzęt będzie zniszczony, niesprawny, ale akwaryści morscy to dość aktywna grupa i na Facebooku łatwo jest zweryfikować jakiegoś sprzedawcę. Dodatkowo przy zakupie używanego sprzętu można się targować. Rozwiązania DIY. Akwarystyka morska, jak mało inne hobby, daje możliwości samodzielnego wykonywania wielu rzeczy. Samodzielnie można wykonać zarówno proste przedmioty, jak półki na szczepki czy fragmenty hydrauliki, ale i te bardziej złożone, takie jak odpieniacze czy lampy LED. Oczywiście wszystko zależy od umiejętności i dostępu do narzędzi. Czasami lepiej kupić gotowca w sklepie, niż stworzyć jakiegoś potworka, który będzie szpecił akwarium. Regularna obsługa akwarium i konserwacja sprzętu. Tu wrócę na chwilę jeszcze do tematu sumienności i cierpliwości w tym hobby. Za sukces w akwarystyce morskiej w bardzo dużym stopniu odpowiada biologia w akwarium. I niestety wszystko co dobre dzieje się powoli, a częste zmiany i ulepszenia tylko spowalniają ten proces.
O akwarium trzeba dbać regularnie. Długotrwałe zaniedbywanie akwarium kiedyś się zemści i uderzy nas po kieszeni. To trochę tak jak z samochodem. Jeśli nie będziemy regularnie serwisowali auta, to grożą nam drogie naprawy. Dlatego nie zaniedbujmy regularnych podmian, testów, czyszczenia pomp czy odpieniacza, bo tutaj znajdziemy sporo oszczędności. Dobry mentoring. Przy dzisiejszym dostępie do social mediów każdy może pisać, co mu ślina na język przyniesie. I niestety na jedno proste pytanie zadane na Facebooku nierzadko otrzymujemy kilka czy kilkanaście sprzecznych odpowiedzi, które mogą zrobić wodę sodową z mózgu początkującego akwarysty. Część z tych rad może być rzeczywiście dobra, ale początkujący zwykle nie potrafi wybrać tej najlepszej. Dlatego najczęściej kończy się to niepotrzebnymi wydatkami albo, co gorsza, stratami. Dobrym sposobem na unikanie kosztów jest znalezienie dobrego mentora. Osoby, która siedzi w temacie od wielu lat i wielokrotnie udowodniła swoją wiedzę i doświadczenie, pokazując swoje akwaria. Zamiast słuchać rad dziesiątek pomagierów, znajdźcie sobie jedną osobę, która pomoże Wam ze startem akwarium. I jeszcze jedna mała uwaga w tym temacie. Dobry mentor prawdopodobnie chętnie pomoże w imię akwarystyki, ale pamiętajcie, że wiedza jest cenna i nierzadko zdobywana latami, więc jeśli regularnie korzystacie z rad takiego mentora, to dobrze jest od czasu do czasu zaproponować pizzę, czy pewien, że wyjdzie taniej niż słuchanie hałaśników z Facebooka. Stosowanie dobrych pokarmów. Zaskakującym jest również to, jak wielu akwarystów karmi swoje ryby w akwarium pokarmami niskiej jakości, bo na przykład taka artemia nawet nie mieszka w morzu. Ale jest jeszcze jedna sprawa z tym związana, bo dobry pokarm wzbogacony odpowiednimi suplementami możemy podawać w mniejszych ilościach, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie wody przy tych samych wartościach odżywczych. Weźcie to pod uwagę. Stosowanie sprawdzonych rozwiązań. Paradoksalnym jest to, że chęć robienia rzeczy po taniości może doprowadzić do kłopotów. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w imię oszczędności idziemy na skróty, które podważają podstawy tego hobby. Nie zrozumcie mnie tutaj źle. Odkrywanie nowych dróg i rozwiązań jest podstawą rozwoju. Ale zanim zaczniemy skakać, nauczmy się najpierw chodzić, bo żeby łamać zasady, trzeba je rozumieć. Czym innym jest świadomy brak podmian wody przy silnej filtracji biologicznej i mechanicznej, a czym innym brak podmian wody z lenistwa czy ze skąpstwa. Najtaniej będzie stosować stare, dobre, sprawdzone metody, a droga pod prąd, nawet jeśli ostatecznie jest uwieńczona sukcesem, zwykle oznacza dodatkowe koszty i straty. A przecież mówimy o tanim akwarium. Oszczędzanie na rachunkach. W akwarystyce jest jeszcze jedno źródło kosztów, o którym nie wspomniałem wcześniej. To rachunki za prąd i wodę. Akwarium morskie w domu oznacza, że te rachunki będą większe. Tak jak mówiłem wcześniej, przy zastosowaniu pewnych metod i mniej wymagającej obsadzie da się ograniczyć ilość podmian wody, choć osobiście jestem przeciwnikiem rzadkich i nieregularnych podmian. Natomiast nie unikniemy parowania, więc tak czy siak akwarium będzie zużywało wodę RO. Sam filtr odwróconej osmozy można również tak skonfigurować, żeby był bardziej oszczędny. W przypadku prądu też mamy pewne możliwości. Największym konsumentem prądu w akwarium są lampa i grzałka. Koszty oświetlenia możemy sporo zminimalizować, obsadzając akwarium mniej wymagającymi koralami miękkimi i stosując lampy LED, które są bardziej energooszczędne od świetlówek. W przypadku grzałki trudniej znaleźć będzie jakieś oszczędności, ponieważ posiadając akwarium rafowe musimy podgrzać wodę, aby utrzymywać minimalnie te 25 stopni. Latem to nie problem, ale zimą grzałka będzie niezbędna. Nie można również pominąć wszystkich innych urządzeń, które przecież nie pracują na wodę. Jeśli zsumujemy wszystkie pompy, to okaże się, że też używają sporo prądu. Dlatego przy zakupie jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego, zresztą nie tylko do akwarium, warto brać pod uwagę jego energooszczędność, zwłaszcza w przypadku, gdy taki sprzęt chodzi non-stop.
Różnica 5 W na godzinę oznacza oszczędność 44 kWh w roku. A jeśli przemnożymy to przez 5 urządzeń, to zbierze się to na spory rachunek. Dlatego przy zakupie zawsze sprawdzajcie tabliczki znamionowe. Dodatkowo, może już nie tak dużą oszczędnością, ale na pewno wygodą jest stosowanie gniazdek typu smart, czyli takich gniazdek, które są podłączone do internetu i możemy je sterować za pomocą telefonu. Można takie gniazdka zaprogramować, założyć tam timery i wtedy urządzenia mogą pracować tylko w określonym momencie. Możemy to też sterować z domu. Bardzo wygodna sprawa. To wszystko na dziś. Prawdopodobnie nie wyczerpałem całego tematu, ale mam nadzieję, że moje wskazówki pozwolą Wam się cieszyć wymarzonym akwarium bez obawy o stan portfela.